kochani, witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Tradycyjnym hasłem dobry lot dzisiaj. Gołąbki na popołudniowym treningu szaleją sobie. Dodam tylko, że te popołudniowe treningi jakoś muszę powiedzieć, że delikatnie mówiąc dupska nie urywają. Gołębie nie latają tak chętnie jak rano. Niemniej jednak, jeśli uda mi się namówić, żeby w ogóle wyszły, to później sobie tam, że tak powiem, gnają pod chmurami, co widać na załączonym obrazku. Trenują w zasadzie ile chcą. Jest to bardzo różnie, 15-20 minut do pół godziny myślę, a co niektóre to już zupełnie po 10 minutach mają dosyć. Rano wygląda to zdecydowanie dużo lepiej, ponieważ godzinkę to robią sobie naprawdę z wielką, ale to wielką łatwością. Oczywiście nie wszystkie, bo są jak w każdej hodowli takie, których nie za bardzo idzie zmusić do wzmożonej pracy treningowej. W każdym bądź razie, dopóki, mówiąc wprost, robią robotę, nikt nie będzie ich na siłę wywalał. A skoro mowa o robieniu roboty, bardzo dużo zapytań od Was. Jak po tym ostatnim locie, który po moim powrocie i po tym naprawdę, można by rzec, mega nieudanym locie, znaczy generalnie lot nie był zły, aczkolwiek gołąbki typowane troszeczkę zawiodły, a w zasadzie zawiódł hodowca, który tak je wytypował, czyli ja. Potrafię się przyznać, młode potrafią zaskakiwać, to od zawsze tak było, jest i prawdopodobnie będzie. Powiem szczerze Wam tak, byłem pełen obaw. Jak wiecie, pokazywałem na poprzednim materiale, wywiozłem je na bodajże niespełna 50 km, mówiąc prościej 47, i muszę przyznać, że nie wyglądało to dobrze. Gołąbki wróciły, zajął im ten dystans godzinkę, co uważam, że tu druga grupa przyleciała. Uważam, że patrząc teraz na okres, w jakim się znajdują, to zdecydowanie nie powala ta prędkość. Dlatego też zdecydowałem się pojechać z nimi jeszcze raz i wtedy już było dużo lepiej. Co ciekawe, muszę powiedzieć, że ku mojemu zdziwieniu gołąbki mówimy o tym pierwszym treningu, muszę powiedzieć, że niestety kołowały pewnie ze 5 albo 7 minut i co bardziej przerażające, poszły w drugim kierunku, czyli w kierunku Niemiec. Niemniej jednak wróciły po godzinie w komplecie. Nie wyglądały na jakieś zjechane. Dlatego też postanowiłem poprawić to jeszcze raz, zobaczyć, i pojechałem z nimi dzień później. Wtedy było już naprawdę dobrze. Gołąbki po około kilku kółkach poszły w kierunku. Wszystko jak najbardziej w porządku. No i wtedy tylko czekaliśmy lotu. Co się tam wydarzy? A wydarzyć mogło się wszystko, ponieważ jak wiemy, lot wcześniej, finezji nie było w tym przylocie. I powiem szczerze, tak, ale gnają, piękny widok dla każdego hodowcy. I przyznam się szczerze, że był to dla nas lot życia.
Zdecydowanie był to lot życia. Gdzieś za chwilę postaram się tutaj może wrzucić ten nalot, który mieliśmy. Co ciekawe, lot okazał się o wiele, wiele bardziej wymagający, jak to początkowo wyglądało, i gołąbki musiały powalczyć. Ja gdzieś to tam przeczuwałem, dlatego karmy tym gołąbkom nie żałowałem. Dostały bardzo porządnie futru. Mało tego, powiem otwarcie, że w dzień wkładania dostały wręcz 2/3 normalnej dawki. 2/3, co jest dość dużo jak na dzień wkładania, ponieważ ogólnie tak przyjęte, że jeśli ktoś karmi, to daje 1/3 i tak dalej. Ja gdzieś tam przeczuwając, że nie może być, kurczę, zakręciłem się, że to nie będzie spacer po parku, postanowiłem gdzieś tam troszeczkę mocniej im dać i myślę, że tym wygrałem. Ale mówię, do samego lotu przejdźmy. Lot życia dosłownie. Czekaliśmy, gdzieś tam miałem pojedyncze sygnały, że z przodu jakieś tam pojedyncze gołąbki się pokazały i ku mojemu zdziwieniu nadleciała grupa bodajże 23 gołębi. Wszystkie były moje i do tej pory wszystko jest super. No niemniej jednak nie obyło się bez drobnych problemów technicznych, a mianowicie zegar Tauris nie dał rady i 4 gołąbki nam się nie odbiły. Lecz w każdym bądź razie odbiło tylko 19 gołąbków. Ojciec policzył w gołębniku, że są 24. No i przyznam się, że później zaczęła się trochę szarpanina. No, złapać wszystkie te gołębie i próbować odbijać. Generalnie zdecydowaliśmy się na taki krok. Było to dosyć komiczne. Praktycznie nie mieliśmy nic już dalej z przylotu, bo skupiliśmy się na łapaniu gołębi w gołębniku i oglądania tego, co tam, czy dany osobnik jest odbity, czy nie jest. No, udało nam się po oczywiście paru ładnych minutach wyłuskać, że tak powiem, te wariaty, które się nie odbiły, i jeszcze miały one konkurs, aczkolwiek zasłużyły na dużo lepsze konkursy, ponieważ, i tu się Wam pragnę pochwalić, z tego konkretnego lotu mieliśmy 19 pierwszych gołębi na oddział. Jest to w mojej, może nie jakiejś wielkiej karierze lotowej, 10-letniej, zdecydowanie tak zwany lot życia. Nigdy wcześniej nie udało nam się tego dokonać. Najwięcej mieliśmy bodajże 3 pierwsze na oddział. A tu taka niespodzianka. Byłoby 19, jest jak jest. Przepraszam, byłoby 23, jest 19 pierwszych. W każdym bądź razie super, super i jeszcze raz super. Także jak mówiłem wcześniej, wszystkim zdarzają się drobne bądź niedrobne jakieś tam potknięcia. A prawdziwą cechą graczy jest umieć się podnieść po porażce, co myślę uczyniliśmy w wielkim stylu. Naprawdę byłem przeszczęśliwy, jeszcze raz, byłem przeszczęśliwy, jak zobaczyłem listę konkursową i właśnie tak wspaniałe wbicie, to dla mnie było po prostu mistrzostwo świata. I dodam tylko, że zakoszowaliśmy 77 gołębi,
konkursie, kurczę, nie chciałbym kłamać, 51 albo nawet ciut więcej, to już tam większego znaczenia nie ma. Niemniej jednak, no był to sztos, była to petarda, była to naprawdę lot życia i to co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że ku mojej ogromnej uciesze odbiliśmy się, że tak powiem, od tego dna, ponieważ do końca nikt nie był przekonany, co tam się wydarzyło, że tamte gołębie tak słabo przyszły z lotu minionego. Oczywiście nie zmienia to faktu, że szans na jakieś tam mistrzostwo już nie ma, z racji tego, że konkurencja nie odpuszcza i bardzo dobrze. Zajmujemy w tej chwili kolejno w jednej klasyfikacji trzecie miejsce, bodajże w drugiej całości chyba drugie i 3 pierwsze, które liczone są do okręgu, zajmujemy pierwsze miejsce. Dlatego też jest naprawdę dobrze. Dodam tylko, że w klasyfikacji lotników coś, co naprawdę nas niebywale cieszy. Mamy też 4 pierwsze gołąbki na oddział i w pierwszej dziesiątce bodajże jest tych gołębi pewnie 6, a po 4 lotach 11 gołąbków ma komplet konkursów, czyli 4x4. Z tego lotu brakuje nam na chwilę obecną bodajże 8 gołąbków, co nie jest mało, aczkolwiek patrząc na skalę trudności tego lotu, myślę, że jakiejś tam wielkiej tragedii też nie ma. No, wierzę w te gołębie, nieraz mi pokazały, że naprawdę w chwili obecnej, podzieliły się na mniejsze grupki, w chwili obecnej, że potrafią dochodzić, że mają ogromne serducho. Przychodzą mi po tygodniu i po 3-4 dniach. Czyli, jak mówiłem wcześniej, zdrowie jest, a ostatni lot pokazał to dość dogłębnie, że jest bardzo, ale to bardzo dobrze. I co? Przygotowujemy teraz gołąbki na ostateczny bój. Fajnie byłoby, żeby te 4 konkursowce zrobiły może po 5. Byłby to naprawdę sztosik. A jak nie zrobią, też się świat nie skończy. I chociaż żaden tam ze mnie specjalista na gołębie młode, bo dużo ludzi zaczęło do mnie pisać, co zrobić, żeby tak wbijać i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że sam korzystam z pomocy bardziej doświadczonych hodowców w temacie ścigania się na gołębie młode, bo nigdy nie ukrywałem i nie ukrywam, że żaden ze mnie specjalista. Ja tego bardzo dawno nie robiłem i nawet powiem szczerze, że w tym roku też nie zamierzałem. Niemniej jednak, jak mówiłem wcześniej, jeśli gołąbki tak fajnie siadają, to apetyt rośnie w miarę jedzenia i mówię, dlaczegożby nie. Jak tak sobie pomyślałem, to zaraz seria poszła, ale to mówię, to już nie ma większego znaczenia. Natomiast znaczenie ma, że w sumie może też potrafimy na te młode troszeczkę powalczyć. To wie, może się wkręcimy i naprawdę w przyszłym roku od początku do końca już będziemy działać. A co do pomocy, to na pewno osoby, które powinienem tu wyróżnić, które gdzieś tam pomagają nam
w różnych takich aspektach, które nas zaskakują, to wiadomo, mój serdeczny przyjaciel Grzesiu Doroszyński, Marcin Kubica i tak dalej, i tak dalej. Także gdy gdzieś tam jakieś zwątpienie, co w danym momencie należy zrobić, to posiłkuję się właśnie tymi kolegami. Ponadto gdzieś tam na pewno w dużym stopniu na pewne rzeczy naprowadził mnie kolega Darek Kałuski, a jakim Darek jest fachowcem nie tylko od młodych, jak i od starych, to myślę, że większość z Was już doskonale wie. Jest to naprawdę hodowca z tak ogromną wiedzą i doświadczeniem, że tylko czapka z głowy, wspaniały poziom, już parę ładnych lat i naprawdę przy tym skromny, normalny gość, bardzo rzeczowo mówiący i tak dalej, i tak dalej. Co będzie na ostatnim locie, tego nie wiem. No, robimy wszystko, żeby było jak najlepiej, a że tak powiem, sezon zweryfikuje, ten ostatni lot zweryfikuje i mam nadzieję, że jedyny nasz problem to będzie, gdzie te wszystkie gołębie umieścić, ponieważ, jak już mówiłem wcześniej, nie selekcjonujemy młodych gołębi. Nie selekcjonujemy, ponieważ jak nieraz życie pokazało, to te młode naprawdę warte są tego, nie zważając, czy one robią te konkursy, czy ich nie robią jako młode, że w latach kolejnych robią dla nas fantastyczną robotę i tego się trzymajmy. Dlatego też w fantastycznym nastroju jestem po tym locie. Udało się podnieść i działamy dalej. No. Jak widzicie, życie jest przewrotne, gołębiarka jest przewrotna i z hossy do pessy i tak dalej, i tak dalej. Nie będę Was tu dłużej już zanudzał. Filmik króciutki, aczkolwiek myślę treściwy. Walczymy dalej. Co się stanie dalej? Na pewno Was o tym poinformuję, bez względu na wynik końcowy. Czy będzie dobrze, czy będzie źle. Jak pokazałem tydzień temu, nie będziemy opowiadać, że wszystko za każdym razem jest kolorowe, że wszystko jest wow, bo tak nie jest, bo życie tak nie wygląda i nie dajmy sobie wmówić ludziom, którzy są ładnie opakowani i słuchając ich odnosi człowiek wrażenie, że brylują we wszystkim, bo tak nie jest, bo w każdej hodowli są większe, mniejsze problemy, podobnie jak u każdego człowieka. Nikt nie żyje tak super kolorowo. Zdarza się, że ktoś ma fajne pieniądze, nie ma zdrowia. Ma zdrowie, nie ma pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że wiecie co. Chcę Wam przez to wszystko pokazać. Pokazać, czy przybliżyć. W każdym bądź razie mam taki pomysł na film. Chciałbym porównać dwa zegary, bo jak wszyscy wiecie, no jest to kanał również dla całkiem początkujących hodowców, czyli temat zegarów jak najbardziej, myślę, jest wskazany. Aczkolwiek będą to zegary typowo te, z którymi miałem do czynienia
czyli chciałbym porównać rzeczowo, konkretnie, ponieważ nie mogę nigdzie znaleźć czegoś takiego. Może właśnie na moim kanale to pojawi się jako pierwsze. Taką recenzję i będziemy porównywać zegary Vivion z zegarami Tauris, ponieważ to są zegary, których używałem i jestem w stanie coś tam na ten temat się wypowiedzieć, a myślę, że początkujący hodowcy bardzo chętnie obejrzą taki materiał, którzy gdzieś tam staną przed wyborem. Mam nadzieję, że będę mógł pomóc w jakiś tam sposób. I tyle. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Piszcie koniecznie, jak u Was loty. Kibicuję Wam, wiecie o tym doskonale. Wszystkiego dobrego. Dobry lot.